Witam Was serdecznie. Dziś pokażę Wam Sony Ericssona W205. Według mnie jest to jeden z najgorszych telefonów Sony Ericsson, jakie ta marka wprowadziła na rynek nosić na naszej smyczy. Teraz sobie zobaczymy pod klapką baterii naszą bateryjkę oryginalną. Jest to bateryjka BST33. Taka bateria posiada 950 mAh. O, tu jest, się znajduje. I taka bateryjka została wyprodukowana w 2010 roku w pierwszym tygodniu. I teraz sobie zobaczymy jeszcze pod baterią wszystkie podstawowe informacje odnośnie tego telefonu. Tu z samej góry widzimy markę Sony Ericsson W205. Następnie oczywiście Made in China. Telefon został wyprodukowany w Chinach, bo już jest powyżej 2010 roku. Tak było przeważnie na przełomie chyba 2009 i 2010. Właśnie marka Sony Ericsson raczej już produkowała Sony Ericssony w Chinach. I tu widzimy rok produkcji tego telefonu, to 2010, 5 tydzień. I teraz sobie uruchomimy ten telefon i pokażę Wam, jaki jest dziadowaty. Naprawdę nie lubię tego telefonu, ale że kolekcjonuję markę Sony Ericsson, to muszę go mieć w kolekcji. Wibracja jest naprawdę bardzo głośna w tym telefonie, co dla niektórych będzie atutem. I poczekamy sobie, aż telefon się nam uruchomi. Jak widzimy, został brandowany przez sieć Orange, bo włącza się właśnie na... O, widzimy ikonka Orange. Dość długo się telefonik uruchamia. O, widzimy. Nasze menu wygląda dość fajnie nawet w tym telefoniku, ale telefon ma jedną podstawową wadę. Jest naprawdę bardzo mułowaty i gdy włożymy kartę 2 GB, zapełnimy choć ją, nie wiem, tam w 30%, to telefon naprawdę strasznie muli. To jest taka wada, która jest, można powiedzieć, do przejścia z tym telefonem. Teraz akurat dość fajnie chodzi telefon, jak widzicie, bo zresetowałem go wcześniej do ustawień fabrycznych, ale po jakimś czasie strasznie jest mułowaty i strasznie się zacina. Właśnie to jest największa wada w tym telefonie, dlatego go nie polecam. Nawet jego taśma wytrzymuje dość sporo. Nie jest taką wadą jak właśnie te zamułowanie, mulenie w tym telefonie. Teraz sobie przejdziemy do podstawowych funkcji tego telefonu. U samej góry widzimy oczywiście menadżer plików, alarmy, kalendarz, latarka. To bardzo dziwne, chyba ktoś modyfikował ten telefon, bo telefon nie posiada latarki, ale włączymy sobie tę latarkę. O, to chyba jakaś aplikacja. Chyba tak, to jakaś aplikacja, która imituje nam tylko latarkę. Pokazuje nam na biało wyświetlacz i to ma być nasza latarka. No naprawdę bez sensu rozwiązanie. Przechodzimy sobie dalej. Zadania, notatniki. Oczywiście notatniki możemy zapisać sobie i ustawić na naszym pulpicie, na naszym tutaj ekranie głównym. Teraz sobie przechodzimy dalej. Minutnik, stoper, kalkulator. Podstawowe funkcje w tym telefonie. U samej góry również widzimy jeszcze jest odtwarzacz wideo, track ID, moje gry, radio i nagraj dźwięk. Telefon, jak wcześniej wspomniałem, jest telefonem muzycznym, także musi mieć odtwarzacz MP3. Oczywiście nie mam nic w odtwarzaczu MP3, później sobie przejdziemy do naszych plików MP3 i zobaczymy sobie, jak telefon daje sobie radę. Tutaj w ustawieniach mamy oczywiście przesył danych przez Bluetooth,
i przez USB oczywiście też możemy sobie przesyłać nasze pliki. I co jeszcze mamy? Oczywiście ustawienia fabryczne tego telefonu. Wyświetlacz możemy oczywiście ustawić jasność do 50%, by oszczędzić naszą baterię, podobnie jak w smartfonach. Ta opcja już była dawno temu. I co jeszcze? Jeszcze mamy oczywiście nasz aparacik. Sprawdzimy sobie naszą jakość naszego cudownego aparaciku. Tu mamy akurat długopis. Telefon nie posiada oczywiście autofokusa. I cykniemy sobie nasze zdjęcie. I widzimy, że jakość naprawdę powala wszystkie smartfony na rynku. No tak żartując, oczywiście powiększymy sobie zdjęcie, które nam się nie powiększa klawiszami bocznymi, niestety. Teraz sobie wejdziemy do menu i zobaczymy w naszym menu. Zobaczymy w naszym menu nasze zdjęcie, które wcześniej zrobiliśmy. To akurat i nasze zdjęcie. Tu widzimy nasze zdjęcie i zobaczymy, czy w ogóle jest opcja powiększania boczna. Niestety nie ma bocznego powiększania zdjęcia, ale wejdziemy sobie w opcję i zobaczymy, czy w ogóle w opcjach jest taka. Raczej nie ma. Niestety menu jest troszkę ubogie w tym telefonie. Kilka opcji niestety brakuje. Telefon oczywiście obsługuje MP3. Teraz sobie zobaczymy właśnie, jak te MP3 nam tu wyszło. Jeszcze raz sobie wejdziemy. I tu mamy dzwonki tego telefonu. Zobaczymy sobie nasze oryginalne dzwonki tego telefonu, jakie zostały wybrane przez producenta. Tu oczywiście słyszeliśmy monofonię, więc żebyście nie myśleli, że telefon nie obsługuje MP3, tu mamy dalej MP3. I tak to się wszystko prezentuje, jeśli chodzi o jakość i głośność tego telefonu. Naprawdę jakość, jeśli chodzi o dźwięki, to naprawdę ma dobrą. Jeśli chodzi o głośność, to naprawdę polecam ten telefon z tego względu. Ale jeśli chodzi o funkcjonalność, to ma naprawdę bardzo ubogą. I tak wspomniałem wcześniej, prędzej czy później Wam się zatnie i telefon wyląduje w koszu. Tu widzimy jeszcze motywy. Telefon oczywiście obsługuje różnego typu motywy. Wideo obsługuje wideo w formacie 3GP. Gry oczywiście w formacie Java, JAR. Możemy sobie oczywiście dograć, jeśli chcemy. Znajdziecie pod tym filmem. Cześć.